Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran z szukającprzygody.pl i dzisiaj opowiem Wam w 10 krokach, prostych krokach, co zrobić, żeby przeprowadzić się na Filipiny. Jak już pewnie zauważyliście, dzisiaj jesteśmy też zmuszeni pozostać na naszym tarasie u góry, dlatego takie okoliczności przyrody, a w zasadzie takie zabudowanie terenu, tak można powiedzieć. No niestety dalej jest kwarantanna, więc nie jestem w stanie się nigdzie wydostać. Sąsiad właśnie wpadł na pomysł, że będzie robił jakiś remont, więc co chwilę słuchać jego młotek, za co naprawdę bardzo przepraszam. Pierwsze i najważniejsze to jest przylecieć na wakacje. Słuchajcie, bardzo dużo ludzi do mnie pisze z pytaniem, że co zrobić, żeby przeprowadzić się na Filipiny, że chcą wszystko rzucić, sprzedać dorobek swojego życia i po prostu polecieć na Filipiny. Kiedy się ich pytam, ile razy byli na Filipinach, w których rejonach, oni mówią, że jeszcze nigdy nie byli w Azji. No tego się tak, słuchajcie, nie da zrobić. Pierwsze, co jest najważniejsze dla Was, to przylećcie sobie na Filipiny na wakacje. Bo zostańcie gdzieś tutaj na 2-3 tygodnie, to jest minimalny okres. Sami poznacie kilka miejsc i zdecydujecie, co Wam się podoba. Nie każdemu Azja i Filipiny będą odpowiadać. To od razu mówię, no, to są różne uwarunkowania, które komuś się takie życie będzie podobało, a komuś nie. Więc jeżeli tylko i wyłącznie oglądacie filmiki na YouTubie, moje albo też innych kolegów, koleżanek, którzy wrzucają z Azji, to nie sugerujcie się tym, tylko pierwsze na własnej skórze przekonajcie się, czy Wam w ogóle będzie się to podobało. To jest krok pierwszy w tym wszystkim. Przylet na wakacje również pozwoli Wam wybrać miejsce docelowe, które Wam się spodoba. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie na wakacjach, nie jesteście ograniczeni miejscem. Możecie podróżować pomiędzy wyspami. Zobaczcie 3-4 wyspy i uznacie to miejsce najlepsze dla Was. Dodatkowo możecie pobrać już kontakty, numery telefonów, e-maile czy adresy stron internetowych tych resortów czy domów do wynajęcia, które będą się Wam podobały na przyszłość. Zawsze to jakaś już ogromna wiedza, którą macie i wiecie, czego się macie spodziewać. Też będziecie w stanie określić Wasz budżet, który będzie Wam potrzebny, żeby przeżyć kolejny miesiąc na Filipinach. Wiza, czyli ważna sprawa. Ile tak naprawdę możecie zostać na Filipinach i ile za to będziecie płacić? No Filipiny w porównaniu do innych krajów azjatyckich nie są aż tak trudne do zamieszkania, jakby to powiedzieć. Na Filipinach nie istnieje coś takiego jak wyjazd po wizę. To jest takie ogólne chyba powiedzenie w Azji. Czyli na Filipinach możecie zostać do 3 lat za jednym razem. Po 3 latach musicie opuścić Filipiny na 1-2 dni i wracacie ponownie i znowu możecie zostać 3 lata. Jest to naprawdę bardzo długi okres w porównaniu do Tajlandii, gdzie chyba bodajże co 2 miesiące czy 4 miesiące trzeba wylatywać i wracać ponownie. No, to jest dużo bardziej skomplikowane. Logistycznie to ciężej rozwiązać, no i oczywiście więcej kosztuje. Na Filipinach wiza nie jest tania, ale też nie jest droga. Tak średnio mówiąc, to jest około 12-14 tysięcy peso za rok mieszkania na Filipinach. 14 tysięcy peso to na dzień dzisiejszy jakieś 1100 zł, o ile dobrze się nie mylę. Tyle trzeba rocznie zapłacić, żeby tutaj zamieszkać. Oczywiście są też jeszcze inne rozwiązania, takie jak to się nazywa Retired Visa, czyli dla emerytów visa, to trzeba trzeba mieć ukończone 65 lat. A następnie wpłacić jakiś depozyt na konto filipińskie, ale z tego depozytu nie można korzystać. Więc ja o tym nie wspominam, bo mało ludzi też ma taką sumę pieniędzy, żeby ją wpłacać, zamrażać na ten okres pobytu na Filipinach. Podejrzewam, że wszyscy by woleli te pieniądze wykorzystywać na bieżąco na Filipinach. Dlatego skupmy się na tej wizie turystycznej. Co też warto tutaj wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, bo przez ostatni rok dostawałem bardzo dużo troszeczkę niepokojących informacji od różnych obcokrajowców mieszkających na Filipinach, szczególnie tych, którzy mają tutaj jakiś swój biznes na czarno, ponieważ oni no, co 3 lata wyjeżdżają i okazuje się, że czasami filipiński rząd ma jakieś tam zastrzeżenia do nich, ponieważ sprawdzają ich paszport i się okazuje, że tak naprawdę oni są od 10 lat na Filipinach i co 3 lata opuszczają te Filipiny. Zadają dużo, powiedzmy, ciężkich pytań na zasadzie, dlaczego tutaj wracasz. Miałem też sytuację, że mój znajomy Australijczyk miał problemy, żeby w ogóle wrócić. Co prawda wyjaśnił im na lotnisku, że on tutaj jest jako turysta, no bo to mu się najbardziej podoba, że nie ma tutaj żadnego biznesu, ale z jedną Filipinką ma córkę, co jest akurat prawdą, no i dlatego on tutaj woli zostać, bo
no bo chce mieć kontakt z tą córką cały czas. No i wtedy go wpuścili. Więc to też trzeba mieć na uwadze, bo nie wiadomo jak to się zmieni w przyszłości. No oczywiście najlepszym rozwiązaniem to jest mieć żonę Filipinkę, bo wtedy to nie ma żadnego problemu, tak jak ja. No ale jest troszeczkę drożej wtedy. Po co ja to mówię? Kolejny bardzo ważny temat to jest koszt życia na Filipinach. Na ten temat nagrywałem już kilka filmików, pisałem też kilka artykułów, więc tam to macie dokładnie wszystko rozpisane krok po kroku. Ale żeby tutaj wspomnieć też o tym, no to moim zdaniem taki bezpieczny limit, który pozwoli Wam żyć na jakimś tam powiedzmy fajnym standardzie, to jest 3000 zł na osobę. Oczywiście to jest troszeczkę mniej, jeżeli jedziecie parą w 2 osoby, natomiast te pieniądze no trzeba mieć na koncie. 3000 zł miesięcznie to jest takie porównanie powiedzmy średniej klasy tutaj. Macie wystarczająco pieniędzy, żeby opłacić mieszkanie, nie musicie się martwić o jedzenie, macie też na swoją wizę i na wynajęcie skutera, czy też nawet kupienie jakiegoś skutera na raty, jeżeli będzie Wam to odpowiadało. Ale też macie jakiś tam mały budżet na to, żeby podróżować. Oczywiście te pieniądze, jeżeli nie podróżujecie, możecie zostawiać na swoim koncie i odkładać na jakąś czarną godzinę. To jest bardzo ważne. I te 3000 zł musicie mieć. Mniej, lepiej. Jak macie mniej, to lepiej nie przyjeżdżajcie po prostu. Jeżeli oczywiście planujecie się przeprowadzić na Filipiny na dłuższy okres, rok, 2 czy nawet 3 lata, albo nawet dłużej, pamiętajcie o tym, że warto w Polsce założyć kilka kont bankowych. Chodzi o to, żeby mieć zawsze możliwość korzystania z innej karty bankomatowej czy też kredytowej. Bardzo często zdarzały się takie sytuacje wcześniej, że na przykład jedna karta nie była obsługiwana albo jeden bank miał jakieś problemy, akurat zablokował Ci kartę, a Ty musisz bardzo szybko wypłacić gotówkę, bo jesteś w sklepach na zakupach, czy no po prostu potrzebujesz pieniądze na teraz. Więc bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem jest posiadanie kilku kart bankomatowych w kilku różnych bankach. Na przykład 2 banki i trzecie wirtualne konto na Revolucie. Ja zawsze Revoluta polecam, bo z tą kartą nigdy nie miałem żadnych problemów. Korzystam z tej karty już bodajże od chyba 2 albo 3 lat na Filipinach i naprawdę nie miałem z tym żadnych problemów. Przelewam tam sobie zawsze pieniądze tyle, ile chcę. Jeżeli interesuje Was założenie karty Revoluta, to zostawiam linka w opisie tego filmu. Tam przynajmniej jakieś 20 zł wpadnie dla mnie z polecenia, a Wy możecie na przykład mieć dobrą kartę. No i to jest ważne. Kolejna kwestia to wypłacanie pieniędzy. Wszyscy jesteśmy pewnie przyzwyczajeni do tego, że jak mieszkamy na małej wyspie na Filipinach, no to nie można płacić kartą w różnych miejscach. Natomiast jeżeli już mieszkacie w większym mieście, na przykład Dumaguete, Cebu, Manila, czy już mówię o takich bardziej rozwiniętych miastach, gdzie są normalnie centra handlowe, to tam wszędzie już są terminale, czyli można płacić kartą. To też jest dobra rada na przyszłość, ponieważ jeżeli na przykład płacicie kartą Revoluta, to nie płacicie żadnej prowizji za płacenie kartą. Przelewacie tam sobie miesięcznie jakąś pulę pieniędzy na Revoluta i następnie idziecie do sklepu, żeby zrobić normalne zakupy spożywcze, czy nie wiem, budowlane, czy cokolwiek innego i od razu płacicie tą kartą. Nie musicie wypłacać gotówki, czyli bank filipiński, czy też wasz bank nie pobiera 250 peso za każdą wypłatę pieniędzy, no wy zaoszczędzacie to i płacicie sobie po prostu w sklepie bezpośrednio. Ubezpieczenie, czyli to, jak będą pokrywane Wasze koszty leczenia, ma co bardzo duże znaczenie dla Was. Niestety z tym ubezpieczeniem zawsze jest problem, ponieważ zgodnie z prawem w Polsce, to jest na pewno, i z tym, co ubezpieczalnie Wam proponują, możecie wykupić sobie ubezpieczenie turystyczne. Takie ubezpieczenie turystyczne kosztuje około 100 zł, 120 zł miesięcznie, w zależności od tego, jaką ubezpieczalnię wybierzecie. Ale teraz tak, ważna informacja, to ubezpieczenie może być dla Was aktywne przez maksymalnie rok czasu, jeżeli jesteście za granicą. Ponieważ po roku czasu, zgodnie z regulaminem ubezpieczalni, przestajecie być na wakacjach, a zostajecie rezydentem danego kraju. I to jest ważne tylko po prostu przez rok. Wiem, że dużo osób się na tym nacięło, dużo się osób na to nacięło, no to jest troszeczkę taka skomplikowana sprawa, bo niby z jednej strony już później nie jesteście ubezpieczeni, ale niektóre ubezpieczalnie dalej to robiły. Później się okazało, że jakieś prawo się zmieniło. Sami do końca nie wiemy, co w tym momencie zrobić. Mówię tutaj o Polakach mieszkających na Filipinach, bo no za bardzo żadna ubezpieczalnia nie chce nas ubezpieczyć. Ja też nie znam na dzień dzisiejszy jakiegoś 100% rozwiązania, które zapewni mi
ubezpieczenie po 5 latach mieszkania na Filipinach. Jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, zostawcie to w komentarzu, na pewno z chęcią się dowiem coś więcej na temat ubezpieczeń. Natomiast jeżeli, tak jak wspomniałem o polskim ubezpieczeniu, to ono będzie ważne przez rok. Chociaż to i tak jest dobre rozwiązanie, bo przynajmniej przez ten pierwszy rok jesteście ubezpieczeni, czyli cokolwiek wam się stało, ubezpieczyciel pokrywa 100% kosztów leczenia i te koszty leczenia na Filipinach są, powiedzmy, średnie. To nie są takie jak w Stanach Zjednoczonych i nie są tak drogie jak w Polsce. Tutaj jest to taniej, ale jeżeli mówimy o jakimś wysokim standardzie, czyli prywatny szpital z prywatnym pokojem, no to już cena może być w granicach 100 000, 200 000 złotych. I teraz kolejna bardzo ważna kwestia, czyli odnośnie mieszkania. Bo są w zasadzie dwie opcje. Jeżeli planujecie się przeprowadzić na Filipiny, no to albo chcecie kupić mieszkanie, albo chcecie je wynająć. Jeżeli chcecie kupić mieszkanie w jakiejś fajnej lokalizacji, powiedzmy, nie wiem, z 80 m², no to jesteście zmuszeni wydać przynajmniej 3-4 miliony peso z takimi fajnymi ofertami. Minus tego jest taki, no, że wydajecie oczywiście taką kwotę jednorazową, a dodatkowo to mieszkanie czy ta ziemia nie może być na was. No, musicie znaleźć jakiegoś supa, Filipińczyka, czy otworzyć korporację. Bardzo, bardzo kombinować, żeby tak naprawdę mieć 100% pewność, że to, co kupiliście, jest wasze. Dlatego ja zawsze polecam drugą opcję, co jest po prostu wynajem mieszkania. Pamiętajcie, że jeżeli planujecie wynająć mieszkanie na jakiś dłuższy okres, na przykład rok czasu czy 2 lata, podpisujecie kontrakt wynajmu na ten długi okres, płacicie też zaliczkę jakąś w wysokości, powiedzmy, 2 miesięcy do przodu, to ta cena może być niższa niż wynajmujecie to oczywiście na miesiąc. Wtedy jesteście w stanie negocjować tą cenę i to naprawdę wiem, że właściciele schodzą dużo, dużo niżej, bo dla nich też to jest wygodne, że mają jedną osobę, która będzie przez dłuższy okres wynajmowała to mieszkanie. Ale też ma to ogromny, dużo większy inny plus, a mianowicie, czyli jeżeli wam się znudzi po prostu dana lokalizacja, dana wyspa, miejscowość, po prostu będzie was wkurzało już otoczenie, to możecie zmienić ten dom, a nie musicie go sprzedawać. Możecie się przeprowadzić na całkowicie inną wyspę, w inny całkowicie rejon Filipin, poznać inną kulturę, bo na Filipinach jest tak samo dialekt, jak i też ich zachowanie jest różne w innych miejscowościach. Więc to was po prostu czeka. No, ja sam nie skłaniam się ku temu, żeby budować tutaj dom na Filipinach. Wolę go jednak wynajmować. No teraz mamy inną sytuację, bo mieszkamy razem z ciocią, którą się opiekujemy. Ale sam nie wiem, co tak naprawdę zrobić na przyszłość. No, tak jak mówię, ja to zawsze polecam, żeby jednak wynająć to mieszkanie, a nie kupować. Po prostu nie trzeba lokować tych wszystkich pieniędzy w danym momencie. Co zabrać ze sobą na Filipiny? No oczywiście to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ nie wszystkie lekarstwa czy też rzeczy są tutaj dostępne, z tymi, które akurat jesteście bardzo związani. Ale w pierwszej kolejności, no tak jak wspomniałem, lekarstwa to jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Jeżeli bierzecie jakieś specjalne lekarstwa, to już lepiej zaopatrzcie się w większą ich ilość. Jeżeli bierzecie też jakieś witaminy, które was tylko dla was są dobre, no to też je weźcie w większej ilości. Ja zawsze za każdym razem jak przylatuję z Polski, no to oczywiście biorę jakieś Gripexy, Ferwexy, jakieś takie inne rzeczy na przeziębienie, na oparzenie, całą taką apteczkę. Zawsze po prostu ją od nowa pakuję i biorę. Biorę też bardzo dużo środków przeciwbólowych, bo na Filipinach są one akurat, nie wiem dlaczego, ale są drogie i słabo akurat na mnie działają. Wolę te polskie, bo są chyba dużo mocniejsze. No i to jest ważne. Dodatkowa rzecz, co też może dużo osób o tym nie myśli na samym początku, ale jeżeli lubicie czytać książki, no, oczywiście po polskie książki, to od razu was zachęcam do tego, żeby się zaopatrzyć w czytnik elektroniczny. No bo jednak zabranie 10 książek ze sobą, to jest waga pewnie z 5-10 kg, takiego bagażu nie macie. Wysyłanie ich też nie ma najmniejszego sensu, więc czytnik elektroniczny, czytnik książek, tak zwany e-book reader, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ja też mogę wam powiedzieć, co zawsze zabieram z Polski na Filipiny, bo tak się zawsze zdarzyło, że byłem co roku praktycznie w Polsce. Więc z takiej podstawowej listy to były plusze, czyli to takie tabletki musujące do wody. Nie wiem dlaczego, ale bardzo je lubię. To jest zawsze jakieś takie uzupełnienie mikroelementów w twoim organizmie. Zawsze zabieram przynajmniej z 10 takich paczek. Dodatkowo, nie wiem jak to się po polsku nazywa, ale są takie popularne chyba dressingi do na przykład sałatki greckiej, czy tam jakichś innych sałatek. To są takie małe saszetki z proszkami, które się miesza z oliwą, no i można zrobić fajną sałatkę grecką. Oczywiście jak się ma odpowiednie warzywa, a te warzywa są tutaj dostępne. Zawsze to zabieram, bo takich rzeczy oni tutaj w ogóle nie sprzedają. A te saszetki są lekkie, kosztują
jakieś grosze w Polsce, więc przynajmniej z 50 tych saszetek my zawsze zabieramy ze sobą z Christine tutaj na Filipiny, bo ona też to bardzo polubiła, w ogóle jej rodzina to nawet bardzo polubiła, takie po prostu przygotowywanie sałatek i praktycznie raz, 2 razy w tygodniu zużywamy taką saszetkę. To nam się zawsze bardzo przydaje. Dodatkowo to, co ja zawsze biorę, to też jest pasta do zębów, no bo akurat mam swoją ulubioną w Polsce, która mi chyba najlepiej służy, przyprawy do grilla, do ryby i takie jakieś różne mieszanki. Zabieram też herbatę smakową, kupowaną w Five O'Clock albo jakiejś takiej innej herbaciarni na wagę, co można kupić, bo to są ciekawe mieszanki, a herbata na Filipinach, nie wiem dlaczego, ale na przykład chyba bardzo popularna Lipton, to jest na przykład bardzo droga. No i te mieszanki kosztują tutaj, te mieszanki wychodzą dużo taniej niż ten Lipton tutaj na miejscu, no i są oczywiście dużo lepsze. No w zasadzie to chyba tyle. No jeszcze ważne też zadbać o elektronikę. No jeżeli macie taką możliwość, wiecie, że lecicie na Filipiny i zastanawiacie się, czy tutaj kupić laptopa, czy w Polsce, czy na przykład aparat fotograficzny, czy jakiś taki inny sprzęt elektroniczny, który będziecie potrzebować, to od razu wam mówię, że lepiej to kupić w Polsce albo w Europie gdzieś, bo jest cena o 15-20% nawet tańsza i ciężko są takie produkty dostępne. W małych wyspach to już w ogóle zapomnijcie, że coś fajnego znajdziecie. Więc elektronika jak najbardziej z Polski tak samo. Jeżeli już jesteśmy przy tym, co warto zabrać z Polski, więc też należy wspomnieć o tym, jak wygląda wysyłka z Polski paczek. No w pewnym momencie na pewno przyjdzie Ci potrzeba taka, żeby Twoja rodzina czy Twoi znajomi przygotowali jakąś paczkę dla Ciebie i wysłali ją na Filipiny. Bez znaczenia, czy będą to produkty spożywcze, czy będzie to elektronika, czy będzie to nawet rower górski, cokolwiek chcecie wysłać. Musicie się liczyć z tym, że paczka na Filipiny idzie od 2 do 3 miesięcy. I naprawdę nie jest to nic dziwnego. Zawsze, ja wysyłałem bodajże 3 czy 4 paczki już na Filipiny. Moi znajomi tak samo wysyłali na różne lokalizacje, różne wyspy. No i te paczki minimum idą 2 miesiące. Nie jest to spowodowane tym, że Poczta Polska tak długo je wysyła, natomiast filipiński rząd w Manili tak długo je przetrzymuje. Już Wam wyjaśnię, dlaczego tak się dzieje. Paczka z Polski, jeżeli wysyłacie, możecie wysłać maksymalnie 20 kg. To kosztuje na dzień dzisiejszy bodajże 210 zł, może 214 zł, taką drogą morską, czyli bez żadnego ekspresu, normalna paczka. I od razu Wam polecam to rozwiązanie. Jest też opcja wysyłania paczek drogą lotniczą, które bodajże są 2 razy droższe, ale ta paczka będzie szła i tak przynajmniej 1,5–2 miesiące. Dzieje się to przez to, że na Filipinach system logistyczny dostarczania przesyłek jest totalnie zniszczony. Nie wiem, jak to nazwać, tak żeby nie było obraźliwe. Oni działają na tej zasadzie, że jeżeli przykładowo cały kontener paczek ląduje w Manili, oni mają tam swoje osobne kontenery, na przykład jeden kontener, który idzie do Dumaguete. Więc oni, żeby wysłać ten kontener, czekają, żeby on się zapełnił. I to może się nawet zapełniać do paru miesięcy. I dopiero po tym czasie te paczki lądują w Dumaguete. Ja jestem w stanie z Dumaguete tą paczkę już wtedy odebrać. Ale żeby było ciekawe, te osoby, które mieszkają na wyspie już Siquijor, która jest bardzo blisko Dumaguete, czekają znowu 2 tygodnie albo miesiąc jeszcze dłużej, przez to, że oni znowu chcą zapełnić jakąś wielką skrzynię czy coś innego i dopiero wysłać to na Siquijor, żeby im się to w ogóle opłacało. Więc to są, czym mniejsza wyspa, tym dłużej będziecie czekać na paczkę. Oczywiście zdarzają się też sytuacje takie, że czasami paczki gdzieś giną w podróży, czasami słyszałem od różnych znajomych informacje, że paczki przychodziły nawet po 8–9 miesiącach. No więc to jest, niestety tak zrobione. Jeżeli byście szukali też innego przewoźnika, na przykład DHL czy jakaś inna firma, oczywiście znajdziecie ich i paczka może się u Was znaleźć chyba nawet do 7 dni, co jest bardzo dobrym czasem, ale wtedy zapłacicie za to ogromną sumę pieniędzy. Ja jak chyba sprawdzałem kiedyś, to kosztowało to około 2000 zł za wysłanie 10 kg, żeby było w ciągu 7 dni na Filipinach. To już nie jest chyba warte tego. Oczywiście list czy jakiś dokument będzie dużo tańszy, też to będzie w granicach jakichś 300–400 zł i będziecie mieli pewność, że to w ciągu 7 czy 2 tygodni maksymalnie będzie u Was na miejscu. Pewnie macie też pytanie, co ja na przykład wysyłałem z Polski. No to nie jest żadna tajemnica. Ja na przykład wysłałem swój rower górski, który spakowałem i idealnie ważył chyba 19,9 kg, bo jeszcze dopakowałem tam jakieś buty, które miałem do biegania, chyba w sumie nawet kilka par. Wysyłałem też różne rzeczy, które niepotrzebne były całkowicie w Polsce, no bo ja wiem, że się przeprowadziłem na Filipiny i tutaj mieszkam, więc jak miałem okazję zawsze być w Polsce, to pakowałem paczkę 20 kg i po prostu ją wysyłałem tutaj. Przeważnie ona była po 2,5 miesiącach już u mnie na miejscu.
Kolejna kwestia to jak robić zakupy na Filipinach, żeby znaleźć wszystkie produkty, które mogą Was zainteresować. No jak wiecie, sklepów z taką elektroniką czy z różnego rodzaju produktami no nie ma za wiele tutaj, szczególnie jeżeli mówimy o małych wyspach. Więc warto też robić zakupy online. Do dnia dzisiejszego bardzo często korzystałem z lazada.ph. Podaję link tutaj poniżej. Jest to taki filipiński eBay, tak to można nazwać, czyli albo takie można powiedzieć też po części Allegro, że każdy ktoś wystawia swój produkt, no nie ma oczywiście tam licytacji, ale każdy taki z małych przewoźników może wystawić swój produkt i wy go możecie zamówić. Plusem tego zamawiania jest to, że większość tych produktów, i przynajmniej ja zawsze radzę Wam to samo zrobić, jest możliwość płacenia przy odbiorze, czyli cash on delivery. To jest super rozwiązanie, no bo na paczkę czasami trzeba czekać 2-3 tygodnie. Ale jeżeli zamawiacie to z wyprzedzeniem, no to bez znaczenia. Też nie musicie się martwić, że wpłaciliście jakieś pieniądze, no bo dopiero jak kurier przychodzi do Was, możecie sobie otworzyć tą paczkę, zobaczyć, czy wszystko się zgadza i dopiero jemu płacicie. Ta cena się nie różni w zasadzie w ogóle od tej, jakbyście płacili gotówką. Oczywiście kartą też możecie płacić. Teraz przez całą tą sytuację z kwarantanną wysyłka tych paczek się strasznie przedłużyła, bo ja sam zamówiłem dla Emilii pampersy, które są dużo tańsze przez internet, jak zamawiam. I akurat je opłaciłem z góry. No one do dzisiaj jeszcze nie przyszły. Miały przyjść chyba tydzień temu, ale dalej ich nie ma, więc pewnie dopiero będą gdzieś za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że Emilia już nie wyrośnie z tych pampersów, bo akurat rośnie bardzo szybko, jak to małe dzieci. Ale tak czy inaczej bardzo często zamawiam online, ponieważ no idę sobie na przykład do normalnego sklepu i widzę, że są, nie wiem, jakieś produkty, które mnie interesują, a później sobie wchodzę nawet z telefonu przez aplikację Lazada i patrzę, w jakiej cenie one są dostępne w internecie. Jeżeli ta cena nawet może być o 50% niższa i to bardzo często się tak zdarza, ponieważ w tych sklepach na małych wyspach, no to oni oczywiście doliczają sobie swoją przesyłkę, swoje inne rzeczy, więc no, czasami nie ma sensu. Też zdarzyło mi się kilka razy, jak chciałem na przykład zamówić router internetowy w Dumaguete, że sprzedawca powiedział mi, że nie ma go na stanie i rzucił jakąś cenę bodajże 3,5 tysiąca peso za jakiś tam router, który chciałem. Po czym jak ja sprawdziłem na Lazadzie, był on za 1200 peso. Zapytałem się go, dobra, no ale ile muszę czekać na ten router? Czy masz go w sklepie dostępnego? On mówi, nie, ja dopiero go muszę zamówić. Czyli tak naprawdę to się okazywało, że on robi dokładnie to samo, co ja bym zrobił. On zamawia go przez internet, dopiero on przychodzi do sklepu i on sobie nalicza swoją marżę, która w tym wypadku była bardzo, bardzo wysoka. Zobaczcie sobie na Lazadę, bo też jeżeli mieszkacie nawet teraz w Polsce, możecie wejść na tą stronę i zobaczyć, w jakich cenach są różne produkty. A dosłownie tam jest wszystko. Tam wszystko można kupić, nawet produkty spożywcze. Też wiem, że ostatnio pojawił się sklep, który się nazywa Shopee bodajże. Nie pamiętam nazwy, ale na pewno ją zobaczycie tutaj. Ja akurat tam tego sklepu nigdy nie zamawiałem, ale dużo moich znajomych przerzuciło się z Lazady właśnie na to Shopee. Podobno staje się coraz bardziej popularny. Przesyłki też dochodzą w miarę w normalnym czasie, czyli do tygodnia, 2. No, zobaczcie sobie też na to, bo to jest też jakaś alternatywa do tego. Ja akurat nie korzystałem, pewnie za niedługo zacznę z tego korzystać, jeżeli Lazada zacznie mnie już coraz bardziej wkurzać. Zobaczymy, jak będzie. Środek transportu. I to też bardzo ważna kwestia, no bo prędzej czy później będziecie zmuszeni kupić albo skuter, motor, czy też samochód, jeżeli ktoś będzie miał więcej kasy. W zależności od tego, gdzie będziecie mieszkać, coś Wam będzie bardziej potrzebne. Jeżeli mieszkacie w mieście, no to na pewno przyjemniej się jeździ samochodem, ponieważ w korkach ulicznych macie samochód z klimatyzacją, no nie podzicie się tak, nawet czekając 20-30 minut w korku. Mówię tutaj o dużych miastach. Jeżeli mieszkacie na małej wyspie i nie boicie się jeździć skuterem, no to oczywiście skuter jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Używany skuter w dobrym stanie można kupić za 40-50 tysięcy peso, w zależności jaki oczywiście model. Przykładowo nowy z salonu, o czym też wspominałem na filmiku, jak założyć wypożyczalnię skuterów, kosztuje 64 tysiące peso, 62 tysiące peso. Jest to całkowicie nowa Honda Beat z salonu. Też bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli myślicie długoterminowo o tym, bo wiecie, że macie pewność, macie gwarancję, ten skuter możecie kupić na siebie. Jeżeli chodzi o samochody, to najtańszym rozwiązaniem na Filipinach jest tak zwany multicab, tak to nazywają tutaj. To jest taki chiński mały samochodzik z taką plandeką, albo też, no oni to przerabiają na różne sposoby. One chodzą używane, bo nowego oczywiście nie można dostać, w granicach od 100 do 250 tysięcy peso. No przedział jest taki ogromny, ponieważ no, te za 100 tysięcy peso to jest taka troszeczkę rozpadowa.
Te za 250 000 peso to też jest rozpadowa, ale przynajmniej ładnie wygląda. Takie jest moje zdanie. Plusem tego samochodu jest to, że jeżeli myślicie też o większych zakupach, no to macie taką plandekę. Jeżeli też macie większą rodzinę na Filipinach, to możecie ją zabrać zawsze na tą plandekę. I to jest legalne na Filipinach, o dziwo. I ten samochód ma to do siebie, że też bardzo często występuje w napędzie 4x4, czy też podjedziecie pod każdą taką dróżkę. No, komfort jazdy takim samochodem to już jest osobna kwestia. Ja przy 1,80 m no ledwo się mieszczę w tym samochodzie. Tam nie ma w zasadzie wspomagania, nie ma klimatyzacji w tych samochodach, więc no, jest zimny łokieć cały czas. No ale to jest popularny samochód na Filipinach, jeżeli myślicie o czymś tanim. Oczywiście są też dostępne droższe samochody, lepsze, nowe, używane, co chcecie, no ale to już jest osobny temat. Ja tutaj mówię bardziej budżetowo. Jeżeli interesuje Was ten temat, zostawcie komentarz, na pewno będę pisał więcej coś o samochodach, takich droższych, ale muszę wiedzieć, czy Was to po prostu interesuje. Temat pracy. Jeżeli planujecie się przeprowadzić na Filipiny, no to moim zdaniem musicie mieć już jakieś zaplecze finansowe, które pozwoli Wam na to. Jeżeli myślicie o tym, że przeprowadzę się na Filipiny i zacznę tutaj zarabiać jakieś pieniądze, żeby się utrzymać, to od razu Wam mówię, że będzie bardzo, bardzo, bardzo ciężko. To nie jest tak, że macie jakiegoś skilla, nie wiem, jesteście spawaczem, cieślą, czy nie wiem, nawet hydraulikiem i od razu znajdziecie pracę. No nie ma takiej możliwości, ponieważ po pierwsze filipiński rynek pracy jest chroniony i musielibyście pracować na czarno. Na pewno byście nie znaleźli takiej pracy, żeby to po prostu robić tak normalnie. Natomiast druga kwestia jest taka, że siła robocza, czyli każdy taki specjalista, hydraulik, spawacz czy no nie wiem, cieśla tak samo, bardzo mało zarabia na Filipinach. To są stawki w granicach 300-400 peso dziennie. Czyli jeżeli chcecie zarabiać te 35 zł dziennie i to Wam wystarczy na przeżycie na Filipinach, no to zapraszam, to pewnie znajdziecie pracę, ale no nie wiem, no raczej no na pewno Wam na życie tutaj nie wystarczy. Więc myślcie o tym, że po prostu pracy dla Was nie będzie, że macie swoją emeryturę, czy macie swój jakiś biznes w Polsce, który prosperuje i macie te 3000 zł minimum na koncie miesięcznie. Oczywiście to też jest tak, że jeżeli pracujecie zdalnie, no to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo na Filipinach ten internet cały czas jest poprawiany i w miastach oczywiście można pracować bez żadnego problemu, ale musicie mieć te kontrakty. Ja sam pracuję jako informatyk, 80% mojego czasu spędzam przed komputerem i robię strony internetowe czy marketing internetowy dla różnych firm i z tego zarabiam. To jest moje główne źródło utrzymania. Jeżeli macie takich klientów, no to jak najbardziej, droga otwarta, możecie mieszkać na Filipinach, a te pieniądze będą Wam po prostu spływać. I ostatnia kwestia, w sumie najważniejsza, o której wcześniej nie wspomniałem, czyli co robić w wolnym czasie. No ja zawsze mówię, że cieszyć się życiem, bo w końcu jesteście na Filipinach, mieszkacie na Filipinach, pieniądze Wam spływają miesięcznie na Wasze konto, więc jedyne co robić, to cieszyć się tym wolnym czasem. Chodzić na plażę, jeździć w góry. Filipiny są naprawdę wspaniałym miejscem. Nigdy nie mówię, że to jest raj, ale jest to idealne miejsce, żeby się wyciszyć, żeby odpocząć. Jeżeli jeszcze mieszkacie na całkowitym odludziu, no to na pewno spodoba Wam się ta natura tutaj. Bardzo dużo Polaków też tutaj mieszka w różnych miejscach. Dwa chyba najbardziej popularne takie miejsca, pomijając już oczywiście duże miasta, to jest Siquijor i Bantayan, czyli dwie wyspy w rejonie Visaya, gdzie jest bardzo dużo Polaków, prowadzą też swoje biznesy, albo też po prostu mieszkają i cieszą się tym życiem na Filipinach. Jest też grupa, którą założyłem jakiś czas temu. Jeżeli interesuje Was poznanie tych Polaków, albo szukać jakichś konkretnych odpowiedzi na jakieś konkretne pytania dotyczących transportu, czy też różnych innych rzeczy, o których nigdy nie wspomniałem na vlogu ani na blogu, to zapraszam Was na tą grupę, podaję linka poniżej. Bardzo chętnie tam odpowiem na pytania, ale nie tylko ja. Jest tam bardzo dużo Polaków, którzy też mieszkają na Filipinach, też mają troszeczkę wolnego czasu i na pewno Wam z chęcią wytłumaczą, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania. No i na koniec tego odcinka chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, lajki i to, co robicie razem ze mną na tym kanale na YouTubie. To dzięki Wam tak naprawdę ten kanał bardzo, bardzo szybko rośnie i w ciągu ostatniego miesiąca widzę ogromny przyrost Was followersów, ale też ogromny przyrost komentarzy. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa. Naprawdę, słuchajcie, one tak motywują do dalszej pracy, że nie zdajecie sobie sprawy. Christine sama mnie czasami prosi, żebym jej czytał te komentarze, bo oczywiście ona ich nie rozumie, więc tłumaczę. Ona sama
sama jest w szoku, że tyle ludzi się interesuje tym, co my tutaj robimy i jak nasze życie wygląda. Tak więc zapraszam Was na filmiki. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, zapraszam Was na filmiki archiwalne, które nagrałem wcześniej. Jest tam bardzo dużo ciekawych informacji, poradników też, no i naszych wycieczek. No i mam nadzieję, że bardzo szybko, może już nawet za tydzień, uda się tak, że odblokują nam Dumaguetę i będziemy mogli gdzieś w końcu pojechać w góry, czy nawet na Sychyhor, czy może nawet na Bohol się wybierzemy, bo chcemy coś nagrywać nowego, chcemy też w końcu gdzieś z Emilią pojechać i odpocząć, wyrwać się z domu. No więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie z Filipin.